Cześć, 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 tutaj Michał z kanału Blender for Kids. Dzisiaj w nieco innej oprawie graficznej i montażu, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie podejmiemy się tematu sterowników w Blenderze. Proszę ich nie mylić z takimi sterownikami, które znamy z kart graficznych czy jakiegokolwiek innego sprzętu, chociaż sama funkcjonalność jest podobna. Są to narzędzia, rozwiązania, którymi możemy parametryzować pewne inne wartości, na przykład wykorzystując język Pythona. Także dzisiaj spróbujemy zabawić się losowością w Blenderze, która w gruncie rzeczy nie jest taka prosta, jakby się mogła wydawać, a sam Blender nie obsługuje funkcji random takiej. Chociaż posiada wbudowane funkcje, które raczej omówię w kolejnym odcinku i pokażę konkretne przykłady. Takie jak na przykład najbardziej popularny frame, który odczytuje aktualną klatkę, czy sinus, cosinus, tangens, może być wartość bezwzględna, czy też przybliżanie się do wielkości całkowitej w górę lub na dół, ale to może w następnym rozdziale. Także dobrze, może zapoznajmy się z dwoma przykładami. No to lecimy. Także w pierwszym przykładzie brightness, czyli jasność, zmienia nam się sinusoidalnie. W kolejnym przykładzie, to nie jest żaden błąd graficzny, po prostu światło zmienia się losowo, tak? No i o to nam będzie tutaj chodziło. Także zaczynamy. Jesteśmy w Blenderze 3.6.2 LTS, świeży projekt. No to spróbujmy zrobić zabawę z tą jasnością i z naszym pierwszym driverem. Może niech ten cube się, no może screencast jeszcze, może się przyda. No niech on się po prostu obraca na początek. Rotation, przejdźmy na ostatnią klatkę, żeby mieć jakąkolwiek animację. Rotation 360 i rotation. No dobrze, i kręci, dobra, ale akurat to nas nie interesuje. Przejdźmy, a może wezmę sobie tą moją podglądzik, może się przyda, zobaczymy. Przejdźmy do kompozycji na początek. Wyrenderujemy F12 klatkę. Kompozytor potrzebuje mieć przynajmniej jedną klatkę wyrenderowaną, bo tak naprawdę jest to postprodukcja. I użyjmy use nodes. Render layer, tak? Mamy tą naszą pierwszą klatkę wygenerowaną z pierwszej sceny, z domyślnej sceny, z widoku jednego, bo tylko jeden widok mamy. W kolejnym przykładzie skorzystam z dwóch widoków, tu pokażę coś innego. No dobrze, dodajmy Shift A Search Viewer, tak? Żebyśmy mieli jeszcze podgląd na naszym backdropie. Backdrop jest włączony. Połączmy te dwie ikonki, czyli mamy kompozycja, czyli moduł, który będzie nam renderował wszystko, a tu mamy tylko podglądzik na naszym tutaj backdropie. I co, połączmy może Shift, lewa uszka myszy, żeby było tak ładniej. Co dalej? Dodajmy sobie może nasze zmienne. Value to będzie minimalna wartość. Dobra, może wpiszmy cokolwiek. Minus 100 na początek. Nazwijmy ją. Jak ją nazwałem? Ja gdzieś tu mam skrypt, już tu zapisane, nie będę, żeby się nie pomylić. Minimalna wartość, od jakiej będziemy losować liczbę, która będzie odpowiedzialna za to, jak jasny będzie ten nasz ekran. Minimalna wartość F2. Może zmieńmy. Niech się tak nazywa. Może N. N, tutaj N. Node. Możemy zobaczyć value. Name. Nazywa się value. Dobrze, na razie zmieniłem tylko label, czyli tak naprawdę nic. Wizualny efekt. Nazwijmy ją min value. Minimalna wartość. Skopiujmy ją. Shift D. Niech kolejna będzie 100. Miała wartość 100. I nazwiemy ją max. Maksymalna wartość. Max value. Właśnie wpisałem.
Max value. No i nazwijmy ją tak, jak powinna się nazywać, tak? Ok. Czyli mamy nasz przedział. Naszą ramkę liczb odpowiedzialnych za jasność. Czyli minus 100 to będzie zupełnie czarny. 100 będzie praktycznie biały, tak? Dodajmy sobie może jeszcze frame, żeby było ładnie. Ale to oczywiście nie potrzebujemy. Może 2. Jakieś random po prostu. Na razie tak to nazwiemy. Przerzućmy sobie te dwie wartości, będzie ładniej, ok. Minus 100, 100, tak ładnie, dobrze się nazywają, dobrze. Teraz byśmy musieli stworzyć sterownik. No nie, jeszcze może nie, bo nie mamy do czego tak naprawdę w tej chwili. Shift A, Search. Interesuje nas ta jasność, brightness. Wstawmy to tutaj, ok. Teraz jak sobie zaobserwujemy, ok, to możemy zminimalizować, nie potrzebuję tego. A jakoś to ładnie poukładać gdzieś. Tego już też nie będziemy używać, tego też nie. Nie. O Boże, co ty mi tu robisz? Grab. Ctrl Z. G jak grab, jak łap. Ok, gdzieś ten random stawimy tu. No i dobrze, teraz w momencie, kiedy zmieniamy brightness, no, widzimy na podglądzie, że on zmienia się, tak? No, ale chcemy zrobić to losowo. Także w tym miejscu dodamy nasz driver. W skrócie możemy skorzystać z budowanego drivera, na przykład frame, o którym wspominałem wcześniej, a poruszę ten temat w następnym odcinku, myślę. Ok. Jesteśmy na 116 klatce. Jak zmienimy, czyli brightness zmienia się od klatki, tak, na której jesteśmy. Ok, to mi zasłoniło. Czyli od 0 do 0 aż do nieskończoności. Tak długo jak trwa nasza animacja, ale dobrze. Usuńmy ten driver. Dodajmy nasz własny. Nie Audacity. Dodajmy nasz własny. Dobrze. Ja chciałem to moją lubkę, uruchomiłem Audacity. Brightness, add driver. Tutaj warto zwrócić uwagę, tu jeszcze nie widać. Invalid Python expression. No dobra, na razie nas to chyba nie interesuje. Jak tu będzie na razie 1, zobaczymy co zmieni. Dobra, może przejdźmy w scripting, może jeszcze nie. Albo dobrze, w scripting przejdźmy. Dodajmy nasz nowy skrypt. Gdzie ja go tu miałem? Tutaj chyba. Nie będę go pisał teraz, bo to chyba nie ma sensu. I dobrze, interesuje nas ta ekspresja. Minimum value, czyli dobra, może ci to zniżę. Minimalna wartość, maksymalna wartość zostały zadeklarowane właśnie shading, kompozycja tutaj, minimum i maksimum. Żeby to nie było za długie, dobrze. Czy jak uruchomimy, pojawi się błąd? No, chyba źle ustawiłem. Na razie chyba nieistotne, zawsze możemy skorzystać z konsoli jeszcze. Dobra, to nas też chyba nie interesuje. Dobrze, przejdźmy sobie może scripting. Dobrze, może w kompozycji raz jeszcze. Zaznaczmy nasz obiekt. Może N w tym miejscu, przymknijmy to okienko, rozciągniemy sobie nowe. Wertykalnie, może w ten sposób. Ok, żeby było widać. Nie wiem, czy nie przykombinowałem z tymi wszystkimi okienkami teraz. I tu ustawmy sobie widok na drivers. I mamy nasz pierwszy driver, tak? Tak on się nazywa. N. No i gdzie on jest? Tak zawsze mam. Tu jest, dobrze, schował się. No ale dobrze, że robię takie błędy, przynajmniej widać co robię. No i co, nasz driver, jak on tu wygląda? Ekspresja. Interesuje nas nasza funkcja, którą napisaliśmy w scripting. Ta dokładnie. Random brightness. Czyli tak naprawdę jedna linijka skryptu, która losuje liczbę z tego zakresu. Także prosta, nie?
No i czyli nasza ekspresja, tak? Aha. Error, invalid, Python expression. No dobra. Jeszcze za chwilę to poprawimy. Tutaj czasami może ci się pojawić taki czerwony error. On w sumie komunikuje, że Python jest restrykcyjnie traktowany, zwłaszcza jak się uruchamia projekt. Wiąże się to z bezpieczeństwem po prostu samej aplikacji, ale możesz sobie to na własną odpowiedzialność odblokować. System chyba? Kurczę, gdzie to było? Save and load. I tu jest taka ikonka Auto Run Python Scripting. Także ja mam to na razie włączone, ale nie importuję żadnych obcych plików, tak? Także tu by nam się coś przydało. Pierwsza zmienna nazywa się tak. Minimum value, która idzie w parametrze do tej funkcji, która została napisana w Pythonie, przed którą ją widziałeś tak naprawdę, tak? No i teraz object, co on tutaj jeszcze chce ode mnie? Typ. Co to jest? X location? Nie. To już mi tu znowu brakuje. Będziemy potrzebowali drugą zmienną. No właśnie, druga będzie... Pierwsza musi być taka sama. Scene. Gdzie my tu jesteśmy? I tu nasza scena. No okej. I tutaj zmienna. No ale dlaczego ja mam tutaj object? No właśnie. Typ zmiennej tutaj. Nas interesuje single property w tej chwili. Oczywiście tu jest jeszcze więcej rzeczy, ale to już na inne tematy może. I podobnie jak wyżej. Scena. I wybierzmy naszą aktualną scenę. I minimalna wartość. Tutaj nie. Tu będzie, tak się nazywają nasze zmienne. Minimum i maksimum. Dobrze wpisuję, żeby nie było błędów. Teraz ścieżka. No właśnie. Ścieżkę możemy sobie łatwo pobrać. Interesuje nas tutaj. Minimalna wartość. Pobieramy stąd. Prawe uszko i copy data path. Skopiujemy sobie tą ścieżkę. OK. I maksymalna wartość tak samo. Copy data path. OK. I chyba zadziałało. I jak to teraz działa? Update dependencies? OK. Wystarczy. Na razie, jak widzisz, tutaj mamy wartość minus 100 i tu mamy minus 100. Kiedy ją zmienimy, automatycznie zmienia nam się w sterowniku ta wartość. Także mamy podpięte te wartości. W zasadzie tu już skończyliśmy nasz skrypt, bo funkcja już działa, widzę, bo zmienia się losowo tło. Może przymknę ten. OK. Także to wszystko praktycznie skończone. Tak? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Update dependencies. Coś zapomniałem? Brightness. No właśnie. Czy się nam zmienia? No zmienia nam się brightness. Także tu można zaobserwować. Tak. Na przykład od 10 do minus 10 nas interesuje brightness. OK. No i zmienia nam się też tło losowo. I wartość jest losowa. Co 2. Brightness ustawiony jest na 2. Na minus 8. Także tak, coś się zamotałem chyba, dobra. Także jak widzisz, jadąc sobie animację, przelatując ją sobie, to dlaczego mi się cube nie kręci? OK, jak leci, to po prostu muszę przytrzymać, żeby wyrenderował klatkę w postprocesie. Ale tak to działa. W zasadzie to kręcił mi się ten layout, kręcił mi się ten dzbanek. Dlaczego mi się nie kręci teraz? Może coś zmieniłem jeszcze. Noc. Kompozycja. Gdzieś go przyblokowałem. Muszę klatkę wyrenderować. Boże, to jest postprocessing, zawsze. Dobra, dobry jest. OK. Także teraz możemy już sobie wyrenderować po prostu animację. I w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że jasno się wypowiadam w miarę, ale nic. Trzeba trochę więcej doświadczenia, ale niestety
Mi go brakuje, jeśli chodzi o tutaj gadanie. Dobra, to trzymajcie się i bawcie się. Na razie tylko tyle.